Po pobieżnym przejrzeniu kalendarza premier na resztę roku mogę śmiało powiedzieć, że od sierpnia będzie ostro. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj rzucimy sobie okiem na premiery gier, które w sierpniu właśnie przykuły moją uwagę. Zapraszam! Zaczniemy od gorącego tytułu, którego premiery na konsolach nie spodziewałem się w najbliższym czasie. A tu proszę, w bliżej nieokreślony dzień końcówki sierpnia ma się pojawić Phasmophobia, czyli kooperacyjny pierwszoosobowy horror, w którym naszym zadaniem jest ustalenie, jaki rodzaj ducha nawiedza dane miejsce, a następnie pozbycie się go. O ile nas wcześniej nie wykończy. Phasmophobia wjechała na PC-ty 3 lata temu i do tej pory znajduje się we wczesnym dostępie, ale zaskarbiła sobie serca graczy, zbierając całą masę pozytywnych opinii, mimo wielu błędów i niedoróbek. W formie Early Access ma też trafić na Xboxy X i S, PlayStation 5, a także na PlayStation VR 2, żeby straszyć konsolowców w wirtualnej rzeczywistości. I tak jak na Xach nie jest to nic nowego, gdyż game preview pojawiły się już wcześniej, tak taka wersja na konsoli Sony jest sporym zaskoczeniem. Jakby nie było, mam nadzieję, że twórcy dotrzymają terminu, bo bardzo chciałem w ten tytuł zagrać i kto wie, może uda mi się nawet namówić kogoś, żeby zagrał ze mną. No i na bank będą z tego streamy, więc będziecie mogli zobaczyć, jak kończę grę już na początku, bo będę się bał grać dalej. To teraz wkraczamy w premiery, które mają określony dzień pojawienia się. Na pierwszy rzut idzie coś, czego wcześniej nie widziałem. Musicalowe RPG z greckimi bogami w roli głównej. W Stray Gods będzie morderstwo, będzie romans i dużo śpiewania. Do tego, patrząc po trailerze, widzę, że bardzo fajna komiksowa grafika. No jestem ciekawy, jak to wyjdzie i czy gra poradzi sobie na tyle dobrze, by zaczęło pojawiać się więcej tego typu produkcji. W rozśpiewany świat greckiego dramatu będzie można zagrać już od 10 sierpnia na PC-tach, Xboxach, PlayStation i Switchu. You say you didn't kill Calliope. You have 1 week to prove it. What do I do? Start singing. So sorry you had to be here for this. I'm in the dark too as you're hearing this. But someone is dead and I'm losing my head. Like the ghost said, this is my time, time to shine. It's not a simple matter to kill an idol. You want answers? Fight for them. How could you throw that gauntlet at me? Could your heart shrivel any further? You abandoned me to a terrible fate. This is not about you. Enough! True magic is a different and older power. Ready to face the music? Only you can decide. Lost in a moment, lost in a song. You're always looking out for me, Freddy. Best friends to the end, right? Lost in a moment, lost in a song. I wish I knew where I fit. Surely your life is just beginning. Lost in a moment, Very soon, lost in a moment, the idols will be no more. lost in a moment. Także 10 sierpnia na Xboxy One, X i S trafi w końcu wielki hit z zeszłego lata z Playaków. Stray. Przygody zabłąkanego kota w ruinach cywilizacji zamieszkałej przez roboty, które zajęły miejsce ludzi. Nie byłem mega fanem tego tytułu, ale bawiłem się bardzo przyzwoicie, a sekwencja ucieczkowa w połączeniu ze świetną ścieżką dźwiękową jest naprawdę czymś wspaniałym. Nie powiem więcej, żeby nie było spoilerów, ale tak, chociażby dla tego jednego momentu warto Stray odpalić.
17 sierpnia casualowo, rozpierduszkowo, rogalowa gra, która podbiła swoim urokiem serca tysięcy graczy na PC-tach, Xboxach i urządzeniach przenośnych, trafi także w końcu na Switcha. Czyli będzie już na wszystkim oprócz PlayStation. Vampire Survivors może nie wygląda zjawiskowo, a nasze działania ograniczają się wyłącznie do chodzenia, bo nawet nie atakujemy, gdyż jest to automatyczne, ale wciąga jak diabli. Początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony do takiej znikomości działań, ale już po drugim podejściu wciągnąłem się na maksa. A nawet jak już w końcu nasza postać zginie, to Vampire Survivors budziło we mnie efekt jeszcze jednego poziomu, przez co potrafiłem spędzić przy tym tytule naprawdę sporą ilość czasu. Polecam i istnieje spore prawdopodobieństwo, że po wersję na Switcha także sięgnę, bo czuję, że świetnie się ten tytuł sprawdzi na konsoli przenośnej. 18 sierpnia na PC-ty PlayStation 4 i 5 oraz Xboxy One X i S pojawi się gratka dla fanów asymetrycznych gier multiplayer w klimatach grozy. W The Texas Chainsaw Massacre gracze będą mogli wcielić się nie tylko w ofiary Leatherface'a czy samego ikonicznego killera, ale także w innych członków jego rodziny. No i zadanie jest proste, przynajmniej w założeniu. Porwani ludzie muszą uciec z domu kaźni, a mordercy muszą ich powstrzymać za wszelką cenę. Teksańska masakra w dniu premiery trafi także do Game Passa. Muszę więc uaktualnić swoje konto do wersji Ultimate, by móc pograć online i spróbować przeżyć. Bo jakoś po stronie morderców siebie absolutnie nie widzę. You can't hide from me. It's your own fault. Po kilku latach posłuchy, ostatnie kilka miesięcy były dla fanów kosmicznych horrorów bardzo łaskawe. Najpierw The Callisto Protocol, które bardzo mi się podobało, potem udany remake Dead Space, a już 22 sierpnia spędzimy jedną przerażającą noc w korytarzach stacji umiejscowionej na powierzchni Marsa w grze Fort Solis, która zawita na PC-ty i jako konsolowy ekskluzyw na PlayStation 5. Nie wiem, czy zagrożenie będą stanowić tu jakieś pozaziemskie kreatury, czy może ktoś z obsługi stacji, ale wygląda to bardzo klimatycznie, a ja, jako fan grozy pozaziemskiej, bardzo chętnie sięgnę po ten tytuł. The storms have arrived. No one trusts anyone anymore. The door, it's been sabotaged. What do you mean? Jack? What happened? What was that? This site isn't safe. What happened? Znacie taki survival horror Dahmer 1998? Ja nie znałem, ale okazuje się, że 30 sierpnia na PC-ty, Xboxy, Playaki i Switchu pojawi się prequel Dahmer 1994 Sandcastle. Są potwory, jakaś baza wojskowa, widok zza pleców głównego bohatera, ograniczona liczba miejsca w ekwipunku i takie. Generalnie gra ma chyba wszystkie elementy, jakich możemy spodziewać się w tego typu produkcji. Czy ma jednak angażującą historię? Tego dowiemy się już na koniec sierpnia. They all seem to become obsessed with the same thing. He can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. I'm going to finish
forever. A teraz gratka dla tych, co lubią grać w parach. Ale nie, że na podzielonym ekranie, czy też online i na jednej planszy. Nie jest to tytuł pokroju It Takes Two, raczej Keep Talking and Nobody Explode. 31 sierpnia na PC-tach, Playakach, Xboxach i Switchu pojawi się kooperacyjne How to Escape, w którym to jeden gracz zasiadający przed kompem lub konsolą będzie starał się uciec z pociągu, ale w każdym z wagonów czeka go rozwiązanie szeregu zagadek. Tu z pomocą przychodzi gracz numer 2, który korzystając z darmowej aplikacji towarzyszącej dostępnej na iOS-a i Androidy, będzie pomagał badać wskazówki i szukać rozwiązań. By przetrwać zastawione pułapki, trzeba będzie myśleć logicznie, koordynować swoje działania i przede wszystkim rozmawiać ze sobą. Zapowiada się ciekawy tytuł, niestety póki co nie będzie obsługiwał języka polskiego. Mam nadzieję, że wkrótce po premierze zostanie on dodany do gry i aplikacji, by każdy mógł spróbować swoich sił w drużynowym rozwiązywaniu zagadek. To tyle z premier. Z ciekawszych rzeczy to mam jeszcze jedną taką informację dla fanów Dead by Daylight. Od 3 do 17 sierpnia powróci letni event Scorching Summer Barbecue. Ostatni raz miał on miejsce w 2018 roku, a generatory zostaną zamienione na maszyny do slushy. Możemy się też pewnie spodziewać nowych strojów, eventowego tomu i kilku zmian w rozgrywce, ale póki co nie podano żadnych bliższych informacji. I to by było na tyle. Dajcie znać, jakie tytuły z sierpnia przykuły Waszą uwagę, a ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Premiery na konsolach. Ale zaskarbiła sobie serca graczy, zbierając całą masę pozytywnych emocji, chciałem powiedzieć. PS5 w formie to ja jestem. W formie. Trafi w końcu wielki Hilt. 17 sierpnia casualowo. A nasze działania ograją. Ale okazuje się, że 30 sierpnia na plecet przed kompem czy konsolą będzie starał uciec się.